Lew Leo i wyzwanie wodospadu. W sercu gorącej sawanny żył młody lew o imieniu Leo. Był on bardzo ciekawski, zawsze chciał odkrywać nowe miejsca i uczyć się nowych rzeczy. Posiadał on jedną słabość, nie przepadał za wodą, strasznie nie lubił deszczu. Pewnego dnia król dżungli i ojciec Leo wezwał go do siebie. Leo, mój synu, powiedział król z powagą. Nadszedł czas, abyś stał się prawdziwym opiekunem dżungli. Ale żeby to zrobić, musisz wykonać jedno zadanie. Leo zbladł. Co takiego miałby zrobić? Nie chciał zawieść ojca. Król spojrzał na syna łagodnie, ale stanowczo i wskazał na wysoką, lśniącą górę na horyzoncie. Tam znajduje się wielki wodospad. Jeśli dotrzesz tam i przejdziesz przez niego, pokonasz swój strach i zyskasz siłę, aby rządzić mądrze i sprawiedliwie. Leo, choć pełen obaw, wiedział, że to nie jest tylko próba odwagi. To była jego szansa, aby stać się kimś więcej. Następnego dnia, o świcie, Leo wyruszył w drogę. Słońce oświetlało dżunglę, a śpiew ptaków towarzyszył mu podczas podróży. Po kilku dniach dotarł do podnóża góry. Wysokie drzewa otaczały jego ścieżkę, a szum wody, który wydawał się daleki, stawał się coraz głośniejszy, im wyżej wspinał się po skałach. Na szczycie góry rozpościerał się ogromny wodospad. Woda spadała z taką siłą, że Leo poczuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej. Nie mogę tego zrobić! Szepnął do siebie Leo. To jest za duże, za straszne! Wtedy usłyszał cichy głos zza swojego ramienia. Leo, nie jesteś sam, odezwał się ktoś. Rozejrzał się i zobaczył małego skowronka, który przyleciał z dalekiej gałęzi. Strach jest jak wodospad, mówił cicho skowronek. Wydaje się wielki i niepokonany, ale gdy zbliżysz się do niego, zrozumiesz, że nie jest taki straszny. Musisz zrobić tylko pierwszy krok. Leo spojrzał na wodospad. Woda rozpryskiwała się, tworząc mgiełkę, a hałas wypełniał powietrze. Jego łapy drżały, ale słowa skowronka dodawały mu otuchy. Zacisnął zęby i powoli zbliżył się do wodospadu. Muszę to zrobić, dla siebie i dla dżungli, powiedział cicho. Kropla za kroplą woda dotykała jego łap, grzywy, a potem całego ciała. Z każdym krokiem czuł, jak jego strach topnieje, jak woda obmywa go z lęku. Kiedy przeszedł przez wodospad, poczuł się silny, wolny i odważny jak nigdy dotąd. Na drugim brzegu zobaczył rozległy widok na dżunglę. Wszystko wydawało się jaśniejsze i piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wrócił do ojca, dumny z tego, co osiągnął. Król czekał na niego u podnóża góry z uśmiechem na twarzy. Teraz wiesz, Leo, że prawdziwa odwaga nie polega na braku strachu, ale na umiejętności stawiania mu czoła, powiedział król z dumą. Zawsze będziesz napotykał przeszkody, ale pamiętaj, że to, co wydaje się straszne, często jest mniejsze, niż się wydaje. Leo spojrzał na ojca, a potem na swoją dżunglę, którą teraz miał bronić. Wiedział, że to nie była tylko podróż przez wodospad, to była podróż do własnej siły i odwagi. Czasem rzeczy, które wydają się największymi przeszkodami, mogą okazać się naszymi największymi nauczycielami. Strach można pokonać, robiąc pierwszy krok i wierząc w siebie.